Cześć, tu Michał, a dziś przed Wami recenzja nowego moca, czyli Xenomorph. Na początku tej recenzji zaznaczam, że nie jest to mój projekt tym razem. Naszego obcego zbudował kanał, profil Build Better Bricks. Jego pracę możecie znaleźć zarówno na Instagramie, na YouTubie, a także na stronie Rebricable, gdzie nabyłem instrukcję do tego projektu. Nasz obcy składa się z 599 części. Jego budowa trwała mniej więcej plus minus 2-3 godziny. Momentami napotkałem kilka problemów z budową, jednak wszystko poszło sprawnie, bez komplikacji. O problemach, które pojawiły się podczas budowy, powiem za chwilę. Jednak przejdźmy do jakichś tam konkretów, czyli pierwsze pytanie. Moc składa się z 599 części. Jego twórca wycenia koszt budowy na około $40-50 amerykańskich. Jest mi ciężko powiedzieć, ile ja wydałem na części, ponieważ miałem w swojej kolekcji bardzo dużo klocków do tego potwora. Brakowało mi tak naprawdę jakichś tam kolców oraz takich, nazwijmy to, bioniklowych części. Również bardzo specyficznych elementów, które tu występują, o których zaraz powiem nieco więcej, ponieważ z elementami też są jakieś tam małe problemy. Jednak jak widzicie, model jest w 100% ukończony, także udało mi się kupić wszystkie klocki. W komplecie mamy również taki oto element złożony z dwóch klocków oraz taką przeźroczystą antenę. Za chwilę pokażę, do czego służy. Omówmy specyficzne elementy tego moca, czyli w pierwszej kolejności jest to taka oto płytka zaokrąglona. Problem w tym, że występuje ona tak naprawdę tylko w jednym zestawie. W dodatku jest to minifigurka taka brickowa, nie wiem jak to tam się dokładnie nazywa. Pochodzi ona z Lego Movie, miała ją chyba Żyleta. Także taki klocek jest bardzo trudno dostępny. Ja go zamawiałem w ilości 4 sztuk, bo tyle ten zestaw potrzebuje, z Lego Shopu, gdzie jest dostępny bez problemu, tylko wiadomo, trzeba trochę poczekać na przesyłkę. Kolejny specyficzny element to taka powłoka. Z tego co kojarzę, występuje ona chyba tylko i wyłącznie w zestawie ze Spider-Manem i Venomem. Nie wiem, trzeba by to dokładnie sprawdzić, ja nie zagłębiałem się w ten temat. Na szczęście ten klocek w ilości 2 sztuk udało mi się kupić bez problemu z lokalnego sklepu. Następnie tego typu zawias, który też nie jest może zbyt popularny, przynajmniej w moich lokalnych sklepach. Ja zamawiałem ten klocek jako używany, na szczęście otrzymałem je w bardzo dobrym stanie, praktycznie nowym, także tyle. Oraz kolejny klocek bardzo specyficzny i problem w nim jest taki, że on na rok 2019 nie jest już produkowany, co oznacza, że 22 sztuki, bo aż tyle nasz obcy tego potrzebuje, kupiłem w stanie używanym. Na szczęście oczywiście stan tych klocków był niemal idealny. Przed Wami podstawka naszego obcego. Zmienię trochę ujęcie. Jak widzicie, charakteryzuje się ona takimi 3 kwadratami. Jest to budowa w stylu snot, czyli te szare klocki są położone studami do boku. Co ciekawe, nasz obcy właśnie akurat ten element jest delikatny, także trzeba na niego uważać. Nasz obcy jest tu przymontowany na stałe, mniej więcej w ten sposób. Czyli jego stopa jest wpinana w taki technikowy pin. Dzięki temu trzyma się on naprawdę stabilnie. Ułatwia nam to ekspozycję naszego potwora. Z przodu widzimy charakterystyczne
nazwijmy to dziurą, czyli prawdopodobnie nasz ksynomorf upuścił trochę swojej żerącej krwi, która w tym miejscu wypaliła dziurę. Ten moc trochę po swojemu zmodyfikowałem, od razu mówię, więc oryginalnie w instrukcji jest ta wypalona dziura, czyli te zielone klocki w kolorze lime. Ja tu użyłem takiego, to się chyba nazywa Sand Green, o ile pamiętam. Także uznałem, że ten kolor będzie tu lepiej pasował na takiej jakby wypalonej metalowej podłodze. Następnie dołożyłem tego typu klocki 1 na 1 oraz zastąpiłem kolor tych takich rurek rozmiar 2 na 1. One w instrukcji są i w liście części opisane jako brązowe. Ja postanowiłem, że dam tu szare, ponieważ ciemny szary kolor, ponieważ mam ich w swojej kolekcji wystarczająco dużo. Jest ich tu aż 10, także moim zdaniem szare też tu pasują, ale to już kwestia gustu. Idźmy dalej. Nasz bohater, czyli ksynomorf, nie byłby sobą, gdyby nie ciekła mu ślina i właśnie do tego służy ta antenka. W prosty sposób jest ona montowana na dolną szczękę i tak właśnie możemy zaprezentować naszego obcego. Dodatkowo, jak wiecie z filmu, który wyszedł, w sumie to dziś sprawdzałem i okazuje się, że w tym roku nasz obcy kończy 40 lat, ponieważ pierwszy film z jego udziałem wyszedł w roku 1979, więc dla niektórych bardzo dawno temu. Ma on do dyspozycji podwójną szczękę i do tego służy ten element, który po prostu wczepiamy mu tam, gdzie miejsce, czyli w szczękę. Dzięki temu uzyskujemy taki właśnie efekt. Osobiście nie jestem aż takim fanem tego rozwiązania, także mój obcy, jeśli stoi na półce, swoją drugą szczękę wewnętrzną ma schowaną. Wolę, gdy prezentuje się właśnie w ten sposób. Ślinę na razie też mu zabierzmy. Przejdźmy dalej. Nasz ksynomorf posiada tylko albo aż 599 części, jednak ilość detali, które projektant tego moca dodał, jest naprawdę ogromna. Także spójrzmy na głowę. Obcy ma ruchomą szczękę, ruchomą głowę. Wszystko to jest ruchome. Tu widzimy klocki, które są standardowym tak jakby batem. W ten sposób twórca użył ich do przedstawienia detali na głowie naszego obcego. Tu mamy również takie technikowe części, które się wyginają, zawiasy. Tu przód, tył jest użyta ta część, o której Wam mówiłem na początku. Widzimy charakterystyczne elementy ciała obcego, czyli te tylnie rury. Są to tak naprawdę elementy, z tego co wiem, układu oddechowego. Także nasz obcy oddycha na dobrą sprawę plecami. Tam za głową widać jedyny kolorowy element aliena, czyli taki szary, brązowy pin technikowy, chyba Axel to jest dokładniej mówiąc. Jednak tak na dobrą sprawę najczęściej nasz obcy stoi przodem, więc tego elementu w ogóle nie widać. Znajduje się on tam w środku głowy, w niczym to nie przeszkadza. Z tyłu widzimy również masywny ogon, który składa się z kilkunastu takich elementów. Wcześniej chyba mówiłem o ilości części, więc tych części właśnie bioniklowych z 2018 roku, więc chyba się pomyliłem, jest ich tu 12 w tym mocu. Ręce oczywiście ruchome, ogon ruchomy, ogon zakończony oczywiście kolcem, jak to u obcego, żeby miał czym atakować swoje przyszłe ofiary. Z przodu mamy łapy, na łapach świetne pazury w naprawdę dobrze dobranym kolorze. Jak dla mnie wygląda to naprawdę świetnie. Spójrzmy jeszcze na nogi. Dolne kończyny naszego ksynomorfa również posiadają mnóstwo detali. Jak widzicie, mamy tu takie klocki, które są standardowo batem. Pod spodem mamy standardowe 1 na 2 grille czarne w tym przypadku.
Na boku uda również mamy zamontowane grille, tylko te skośne. Także tak się to prezentuje. Został nam jeszcze tylko korpus do omówienia. Jak widzicie, mamy tu elementy, które imitują nam jakiś tam układ kostny naszego ksenomorfa. Wygląda to jak żebra. W sumie ciężko powiedzieć coś więcej odnośnie budowy anatomicznej tego stworzenia, jak to mówią w filmie, organizmu doskonałego. Jeszcze kilka innych ujęć. Została jeszcze jedna rzecz, czyli być może najważniejsza, czyli czy obcy jest stabilny, jak wygląda jego zakres ruchów. Po mojemu wygląda to tak, że zawiasy na nogach są bardzo stabilne, czyli te kulki bioniklowe, jednak jego biodra, przynajmniej w moim przypadku, nie wiem czy to wada części czy coś, są trochę delikatniejsze, więc zdarza mu się, że traci równowagę. Jednak mam nadzieję, że na filmie tego nie doświadczycie. Jest on oczywiście ruchomy praktycznie w każdym zakresie, jego ręce się ruszają w każdą stronę, łokcie, kolana, nogi, ogon oczywiście jest zrobiony w taki sposób, że jest ruchomy w każdym możliwym zakresie, czyli możemy go ustawić co tylko Wam przyjdzie do głowy. A propos głowy, czyli góra, dół, na boki również trochę, nie aż tak mocno, ale coś tam się da wykombinować. Kwestia wyobraźni. Czas na podsumowanie. Przed Wami Xenomorph w wykonaniu Build Better Bricks. Koniecznie sprawdźcie jego inne projekty. Link do Rebricable wrzucę w opisie tego filmu. Na koniec jeszcze małe porównanie z AT-ST. Jak widzicie, ich wysokość jest niemal identyczna, co czyni z naszego Xenomorpha naprawdę sporą istotę. Ode mnie otrzymuje on 10 na 10. Uważam, że jest to jeden z najlepszych moców, jakie ostatnio pojawiły się na stronie Rebricable, czyli stronie, gdzie możecie kupić, zdobyć również za darmo moce innych projektantów. Ja uważam, że jest on świetny. Wkrótce zacznę serię o Starkiller Base. Jestem w trakcie przygotowywania makiety. Myślę, że seria będzie podzielona na kilka odcinków, może 3 albo 5. Zobaczymy, jak będzie szło. Myślę, że mam już jakąś tam część klocków, więc mogę zacząć budować. Dużo się będzie działo, ale to zobaczycie wkrótce. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!